Cześć, witajcie. Jako pierwszy mam możliwość zaprezentowania Wam najnowszego instrumentu firmy Yamaha, czyli Yamaha MODX. My mamy akurat wersję 8, czyli z ważoną klawiaturą. Uwaga, jest to malutki montaż. Yamaha montaż należy do wielkich instrumentów i ciężkich instrumentów, a tutaj niespodzianka, 8, moi drodzy, waży tylko 13,8 kg, prawie 14 kg. Zobaczcie. Leciutko, leciutko, a klawiatura ważona, bardzo fajnie się na tym gra. Posłuchajcie fortepianów. Mamy Supernoba, takiego samego jak w montażu. I zobaczcie, co mogę robić. Mamy w tym instrumencie również syntezę FM. Różnica jest taka, że w montażu mamy 128 głosów polifonii, natomiast tutaj polifonii mamy 64. Razem 192 głosy, jak kto woli. Przy pomocy Supernoba możemy robić takie rzeczy. Albo takie. W pianinie FM możemy wykorzystać go do sterowania operatorem. Możemy również sterować filtrem. Ale przede wszystkim ten potencjometr będzie nam służył do płynnego przechodzenia brzmienia w brzmienie. Ale możemy również dodawać brzmienie, na przykład piano i smyk. Ten instrument posiada taką samą pamięć na próbki, czyli 5,67 GB. Taka jest pamięć na wszystkie brzmienia zawarte w tym instrumencie i to jest taka sama pamięć jak w montażu. Gdzie jest kruczek? W wyposażeniu generalnie zewnętrznym, czyli zobaczcie, mamy plastikowe wszystkie te elementy, obudowa również jest plastikowa, dlatego mniej waży, zasilacz jest zewnętrzny, a nie wewnętrzny, to również wpłynęło i na wagę, i na cenę tego instrumentu. Producent dał nam aż 1 GB na własne próbki, jest to mniej niż w montażu, natomiast możemy załadować bez Endorfera, czy tam któryś pak od Wojtka Olszaka. Instrument, podobnie jak montaż, nie urywa brzmień podczas zmiany brzmienia w brzmienie. Posłuchajcie. Urywało Wam zmiany podczas występów live, Wasze brzmienie główne musi się składać maksymalnie z 4 partów. Powyżej 5 partów niestety brzmienie zostanie urwane. W montażu takie brzmienie może się składać z 8 partów i wtedy również nie będzie urywało, więc tutaj mamy okrojenie. 4 party w MODX-ie, natomiast w montażu aż 8 partów. Pewnie zastanawiacie się, no to gdzie jest haczyk? Zobaczcie, na tym panelu nie ma nic, nie ma tutaj przycisków dodatkowych. Całe sterowanie instrumentem, sterowanie kategoriami zostało przeniesione na ekran, który jest taki sam jak w montażu. Wykończenie jest kluczem do tego, abyśmy poznali, dlaczego ten instrument jest tani. Zobaczcie, to wszystko jest bardzo wytanione.
plastik, plastik, plastik. Obudowa również jest tania. Przekłada się to oczywiście na wagę, natomiast tu jest właśnie kruczek. Mamy mniej potencjometrów, nie 8, tylko 4. Jak widzicie, ta część instrumentu jest totalnie niezagospodarowana. Mogły być tutaj na przykład jakieś dynamiczne pady, a tak możecie postawić sobie swoją klawiaturę od komputera, bo instrument również jest interfejsem audio, więc to jest naprawdę przydatna funkcja. Podobnie jak w modelu montaż i tutaj nie mamy trybu voice, tylko został jeden performance. A więc to skutkuje tym, że mamy znacznie lepsze brzmienia, bogatsze w nowe layery. Posłuchajcie. Mamy Fender Piano. Ono się składa z 4 partów, czyli jeden voice u Yamaha, jeden part to jest 8 dźwięków, czyli mamy 8, 8, 8 i 8. Na 4. parcie mamy mechanikę Fender Piano. Posłuchajcie. Razem. Bardzo fajne. Kolejny przykład to fortepian od Yamaha CFX Concert. On również składa się z 32 warstw. Posłuchajcie, pierwsza warstwa odpowiada za najmniejszy punkt brzmienia. Powyżej milczy, czyli mamy ciepłe, bardzo ładnie samplowany dół. Kolejna warstwa to już jest ta mocniejsza warstwa. Kolejna znajduje się u góry, a 4. to key off. Razem tworzą piękne brzmienie. U Yamaha po raz pierwszy 32-warstwowe pianino czy fortepian. Nowością w tym instrumencie jest rytm pattern, czyli odtwarzacz pętli rytmicznych. Mamy tutaj naprawdę bardzo dużo gatunków do wyboru. Posłuchajcie tego. Mamy 8 przebiegów, drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. I 7. I 8. Mamy naprawdę, jak wspominałem, bardzo dużo patternów do wyboru, idealne do gry live z wokalistką bądź samemu. Ja nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało, dlaczego powstał ten model, bo to jest taki montaż killer, można powiedzieć, dlatego że jest mniejszy, klawiatura jest ważona, jest ona delikatnie lżejsza od tej w montażu, wiadomo, coś kosztem wagi, natomiast cała reszta to jest po prostu Yamaha montaż, która waży znacznie więcej, jest znacznie droższa. Możemy również ustawić tutaj 16 partów, czyli 16 różnych brzmień połączyć ze sobą. Różnica jest taka, wykonanie, mniej kontrolerów, a reszta jest dokładnie taka sama. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale bardzo fajny, dobry instrument. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, na razie, cześć.